Goran Bregović, jeden z największych artystów z byłej Jugosławii, z karierą, która trwa ponad 50 lat, występował na wszystkich kontynentach i rozpowszechniał muzykę bałkańską na całym świecie. Znani Polakom przez jego współpracę z Kają i Krawczykiem, ale jego sukcesy nie obyły się bez wielu kontrowersji i zarzutów o kradzieże, plagiaty i popularyzowanie turbofolku. Kim naprawdę jest Brega? Geniuszem czy złodziejem? Dowiecie się w dzisiejszym filmie. Idemo! O, wy ste! Kto jest prawdziwym Jugosławianinem? Nie wiem, ale Bregović wydaje się być blisko tej definicji. Ojciec Chorwat, matka Serbka, żona muzułmanka z Bośni, a sam urodził się w Sarajewie. Rodzice Bregovića rozwiedli się, gdy miał 10 lat, więc życie szybko nauczyło go samodzielności. Gdy miał 16 lat, jego matka wyjechała na wybrzeże, zostawiając go samego w Sarajewie. Ja sam svoje prve novce zaradio u kafani u Konjicu. Svirao sam u kafani sa narodnjaki, sam svirao u kafani. W 1969 roku wokalista Željko Bebek wypatrzył 18-letniego Bregovića podczas koncertu jego zespołu Beštije. Zaprosił go do gry na gitarze basowej w swoim zespole Kodeksy, na co Goran chętnie się zgodził. Po krótkim okresie w Kodeksy przygodach w Neapolu w 1971 roku Goran Bregović współzałożył zespół Vis Jutro. Tam po raz pierwszy spróbował swoich sił jako kompozytor. No i drodzy moi, wreszcie jest fajna pogoda, więc kontynuujemy na dworzu. Co ciekawe, zapisał się na filozofię w Sarajewie i nawet wstąpił do partii komunistycznej Jugosławii, ale szybko rzucił studia, a na spotkaniach partii prawie nigdy się nie pojawiał. Muzyka była jego pasją. Po nieporozumieniu z Bregovićem grupę opuścił gitarzysta rytmiczny Ismet Arnautalić, zabierając ze sobą nazwę. Pozostali członkowie, między nimi wokalista Željko Bebek, w 1974 roku zmienili nazwę na Bijelo Dugme. Ich pierwszy album miał bardzo arogancką nazwę Kad bi bio bijelo dugme, a okładka tego albumu też budziła wiele kontrowersji. A drugi album z nazwą Šta bi dao da si namo mjestu? No, czy mam tu coś dodać? Pierwsze dwa albumy sprzedały się w setkach tysięcy egzemplarzy, co było niewyobrażalne dla Jugosławii, bo żaden rockowy zespół nie osiągnął takiej skali popularności. Byli tak znani, że mówiło się, że są najbardziej rozpoznawalni tuż za Tito. Gdy Anglia miała Beatlemanię, Jugosławia miała Dugme-manię. Bregović wyróżniał się na tle innych muzyków. W butach na wysokich obcasach, białej koszuli, długich włosach i z jasną, bezpośrednią elokwencją od razu było wiadomo, że jest człowiekiem gotowym zmienić jugosłowiański rock'n'roll. Wiedział, jak związać ze sobą najzdolniejszych ludzi o innych zainteresowań twórczych. W końcu Bijelo Dugme grał dużo i wszędzie. To patent, na którym zbudowano wszystkie wielkie kariery na świecie, a później i w Jugosławii. Członkowie Bijelo Dugme żyli jak prawdziwe rockowe gwiazdy. Chaos, kobiety, imprezy bez końca. Ich styl, zwłaszcza na początku, był mieszanką hard rocku z dźwiękami typowymi dla muzyki bałkańskiej. Jesi mala ljubila do sada? Jesi, albo sanca nisi. Z powodu copyrightu musiałem dodać bardzo krótkie fragmenty piosenek. Jeśli chcecie obejrzeć dłuższą wersję filmu, to jest dostępna na moim Patronite. Link w opisie. Na Patronite oferuję również lekcje czarnogórskiego, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Pierwsze albumy pisali na wsi, stąd powstała nazwa Pasterski Rock. Dźwięk nagrywali w londyńskim studio Air, którego właścicielem był producent Beatlesów,
George Martin. Ich bezpłatny koncert w Belgradzie w 1977 roku zgromadził co najmniej 70 000 ludzi, a wokół niego nadal krążą legendy i mity. Wszyscy twierdzą, że tam byli, a ten koncert został upamiętniony jak jedno z najważniejszych wydarzeń byłej Jugosławii. A jeśli mówimy o koncertach, Bielodugme kilka razy odwiedziło Polskę. Później ich styl wyewoluował do roku symfonicznego, co można usłyszeć na moim ulubionym albumie Bitanga i Princeza. Co ciekawe, ta okładka miała być inna, a również musieli zmienić po jednym wersie w 2 piosenkach. Nawet Bielodugme nie mogło minąć cenzury Jugosławii. Kiedy na początku lat 80. w Jugosławii pojawił się New Wave, Bielodugme ponownie zmieniło styl. Widać, że już wtedy Bregović podążał za trendami. A jeżeli chcecie filmik o New Wave w Jugosławii, to dajcie znać. Bregović był głównym twórcą muzyki i tekstów Bielodugme, ale Željko Bebek był wokalistą i frontmanem. Po 1980 roku ich relacje zaczęły się stopniowo pogarszać. Coraz mniej się spotykali, coraz mniej rozmawiali, aż w pewnym momencie tylko się kontaktowali pośrednio. A ostatnia kłótnia o pieniądze spowodowała odejście Bebka z zespołu w 1984 roku. Nie było miejsca na 2 tak duże ega. Bregović świetnie gra na gitarze, jest niesamowitym twórcą i pisarzem, ale śpiewanie nie jest jego mocną stroną. Więc zawsze musiał szukać wokalisty. Bregović od samego początku prześladowały zarzuty o kopiowaniu lub nawet kradzieży muzyki. Nie spawaj mala moja brzmi podobnie do Chuck Berry Rock and Roll Music, a blues za moją bywszą dragu brzmi podobnie do Led Zeppelin Since I've Been Loving You. Ale blues wszędzie brzmi podobnie, a wszyscy kopiowali Chucka Berry'ego. Jednak... Još jednom čujem pjesmu na engleskom. Šta bi da znamo mjesto? A nisam to ja. Ko to pjeva jebote? Kaže, Agent. U to se Goran pojavljuje. Ja mu kaže, pa koji je tebi kurac? Pa kako će to napraviti? A on ovako mi kaže, jebika. Na ich ostatnich 3 albumach jest wiele piosenek, które brzmią podobnie do Van Halen, Yes, Red Hot Chili Peppers, The Who, a wtedy Bregović zaczął praktykę, która go w przyszłości wzbogaci. Zaczął reinterpretować swoje piosenki, jak na przykład Lipę Cwatu, która jest bardziej folkową aranżacją tej piosenki. Ostatnie albumy Bielodugme, oprócz typowego dźwięku lat 80., miały wiele piosenek zainspirowanych folkowymi i cygańskimi melodiami, jak Đurđevdan. Naiwnie próbowali zjednoczyć wszystkie tożsamości narodowe, co widać w piosence Kosowska, która była po albańsku, jak i w piosence Lijepa Nasza, gdzie połączyli chorwacką i serbską pieśń narodową. Jednak te próby były na próżno, bo podczas ich turnieju w 1989 roku poczuli, że atmosfera w kraju nagle pogarsza się. Bielodugme przestało istnieć w tym samym roku, tuż przed rozpadem Jugosławii. A gdzie był Bregović, gdy wybuchła wojna domowa w Jugosławii? W Paryżu, gdzie musiał zacząć praktycznie od zera. Stracił prawie wszystko, co zbudował w Jugosławii, ale wtedy pomogła mu znajomość z wielkim reżyserem, również Sarajewianinem, Emirem Kusturycą. Oni już ze sobą wcześniej współpracowali, to właśnie Bregović skomponował muzyki do filmu Czas Cyganów w 1988 roku. Można powiedzieć, że wtedy naprawdę zaczęła się jego fascynacja muzyką cygańską. W latach 90. Kusturica stworzył jeden ze swoich najsłynniejszych filmów
takie jak Arizona Dream i Underground. A Bregović odpowiadał za ich muzykę. Ta współpraca uczyniła z obu światowe gwiazdy, a w 1993 roku Kusturica był nawet świadkiem na ślubie Bregovicia. Z czasem jednak ich znajomość całkowicie się rozpadła. W 2009 roku Kusturica bardzo ostro wypowiedział się o swoim dawnym współpracowniku, twierdząc, że zatrudnił Bregovicia z litości, gdy ten miał znaleźć się w trudnej sytuacji w Paryżu. Oskarżył go również o kradzież melodii do filmu Arizona Dream i sprzedawanie cudzych piosenek jako własnych. Według Kusturicy jedną z takich sytuacji miał zauważyć Iggy Pop, co doprowadziło do poważnego konfliktu między twórcami. Na pewno na to czekaliście. Jedna z piosenek z filmu Arizona Dream In the Death Car była we Francji oskarżona o plagiat i stała się przedmiotem sporu prawnego. Przez lata pojawiały się sprzeczne informacje o finale tej sprawy. Sam Bregović, zapytany o nią w 2014 roku, to odpowiedział. Ja, to je izmišljotina, su se svi izvinili, ali su niko nije pročitao, jer su Maja dokazali, stvarno mi je dosadilo to. Dajte recite za one koji Pa ne ne znaju. postoji nikad. Ja nisam u životu imao sudski proces, ni zbog čega, a kamoli zbog muzike tamo poslane. Więc co o tym sądzicie? W opisie filmu znajdziecie link do obu piosenek i ocencie sami, czy to jest plagiat, czy nie. A jak tam już jesteście, to znajdziecie wszystkie źródła do tego filmu. Ale dobra, wróćmy do muzyki. Brega napisał muzykę do wielu filmów różnych reżyserów. W 1998 roku założył orkiestrę weselno-pogrzebową, z którą występował w najbardziej prestiżowych miejscówkach na świecie. A dlaczego taka nazwa? U cijelom tom, dakle, potezu između Budimpešte i Istanbula vjerojatno postoji ta tradicija da pošto kod pravoslavaca se mrtvima svira omiljena muzika, da isti muzičari sviraju i svadbe i sahne. Z wielkim ansamblem grał swoje stare hity, jak i narodowe piosenki jak Bella Ciao w nowej, folkowej aranżacji. Niektórzy z Was może nawet byli na ich koncertach w Polsce w 1990 roku. Napiszcie w komentarzach, jak się tam bawiliście. Przepis na sukces był prosty. Bregović nagrywał te same piosenki w różnych krajach, w duetach z lokalnymi gwiazdami i w ten sposób sprzedał na kilka milionów płyt. W Polsce postawił na współpracę z Kają, w Grecji z Georgiem Dalarasem, a w Izraelu z Ofrom Hazą. Czyli, jeśli pamiętacie z jego okresu w Bielodugme, zaczął reinterpretować swoje wcześniejsze hity. Współpraca z już popularną Kają okazała się bardzo dobrą decyzją. Ich płyta z bardzo oryginalną nazwą Kaja i Bregović na stałe wpisała się w historię polskiej muzyki. Hity takie jak Prawie do lewego czy Śpi kochanie śpi zna niemal każdy Polak. Sam album został honorowany 3 Fryderykami i sprzedał się w nakładzie ponad 700 000 egzemplarzy. Jednak ich współpraca również nie odbyła się bez problemów. Tak kiedyś mówiła Kaja. Muszę powiedzieć, że jest bardzo specyficznym facetem, który lubi wszystko kontrolować. Jednocześnie potrafi być bardzo nieelegancki. Pamiętam nasz pierwszy wspólny występ w Sopocie. Śpiewaliśmy Kiedyś byłam różą i Prawie do lewego po raz pierwszy. Goran powiedział, masz tu siedzieć cały czas obok mnie na krześle. Więc różę zaśpiewałam na tym krześle. Ale jak zaczęło się Prawie do lewego, nie wytrzymałam i wyskoczyłam na scenę, żeby porwać ludzi. Był na mnie bardzo obrażony. To jest taki artysta z ogromnym ego. Kaja wspomniała również o konflikcie finansowym, bo Bregović podobno był jej winien 350 000 złotych. Okazało się również, że Bregović bezprawnie przypisał sobie autorstwo utworu Prawie do lewego. Piosenkę skomponował jego dawny współpracownik. Kaja i Bregović spotkali się na scenie ponownie po 17 latach, kiedy wreszcie oddał jej zaległe pieniądze. W ostatnich 10 latach mieli wiele koncertów w całej Polsce, a w 2026 roku mają zaplanowane kolejne turnieje. Czy będziecie tam? Po sukcesie płyty z Kają Bregović liczył na powtórkę znowu w Polsce. Postawił na duet z Czesławem Niemenem, jednak nic z tego nie wyszło, bo artysta mógł zacząć pracę najwcześniej za 3 lata. Szkoda. Chciałbym bardzo słyszeć scenę o Warszawie w bałkańskiej aranżacji.
Bregović szukał wokalisty, który ma potężny głos, był kiedyś wielce popularny, upadł i jest obecnie traktowany jako obciach. Od razu padło na Krzysztofa Krawczyka i okazało się to doskonałym wyborem. W 2001 roku ukazał się ich album Daj mi drugie życie, a największym hitem został utwór Mój przyjacielu. Ciekawe, Bregović nie chciał nagrywać piosenki w oryginale stworzonej przez serbskiego muzyka Momčila Bajagića Bajage. Utwór wybrał Krawczyk. Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Moji su drugovi, biseri rasuti po celom svetu. Bregović po namowach zgodził się, choć niechętnie, bo piosenka nie była jego. Ale dobra, chyba dobrze wybrali w końcu. Zapamiętajcie, Bajage będzie wspomniany w filmie o muzyce bałkańskiej w Polsce. Trzeba powiedzieć, że Bregović bardzo szanował i lubił świętej pamięci Krawczyka, którego uważał za przyjaciela. I w końcu, czy Bregović jest złodziejem? Bregović sam odpowiedział na to pytanie. Ne, ali ima poznata rečenica, ovi netalentovani kopiraju, a talentovani kradu. Ja imam ciganski stav prema tome. Kod njih je muzika kao zalazak sunca, to je svačije. To je jedna kleptomanija koja ne ide svjesno, vjerovatno, kod bilo koga, ali je svaka muzika je nastala u susretu sa drugom umjetnošću, svaka književnost u susretu sa drugim književnošću. Brega od początku swojej kariery uchodzi za najlepszego recyklera cudzych hitów. W latach 70. i 80. śledził wszystkie trendy, a jak już znalazł swój bardziej folkowy dźwięk, recyklował swoje hity. A i tak naprawdę wiele waszych ulubionych piosenek to covery. Artyści używają samply lub reinterpretują starszą muzykę. Oczywiście i dopisują oryginalnych autorów i coś im się za to zapłaci, a jeśli to się nie stanie, no idzie się do sądu. Rzekomo Bregović nigdy nie miał zarzutów przed sądem, więc jeśli mogę to w jego stylu powiedzieć, jest bardzo dobrym złodziejem, który przynajmniej zrobi coś nowego, a często i lepszego od oryginalnej wersji. Prawie nigdy nie brał wszystkich elementów popularnych piosenek, bardziej styl i część melodii. A i trzeba podkreślić, Bregović jest geniuszem, jeśli chodzi o marketing i biznes. Osiągnął światową sławę, co za sobą pociągnęło dużo pochwał, ale i krytyki ze strony przemysłu muzycznego. Bregović ma tyle twarzy i faz, że jest mi ciężko zdecydować się, która jest najlepsza. Ale jeśli muszę wybrać, to zdecydowanie jego oryginalne balady z czasów Bielodugme są dla mnie najlepsze. Polecam przesłuchać Sve će to o mila moja, sanjao sam noćas da te nemam, kad zaboraviš Juli, došao sam da ti kažem da odlazim. I co teraz robi Brega? Jego zespół Bielodugme powrócił w 2005 roku w oryginalnym składzie, dając koncerty w Belgradzie, Zagrzebiu i Sarajewie. A od 2024 roku znowu występują, tylko bez pierwszego i moim zdaniem najlepszego wokalisty Željka Bebeka. Jego muzykę można słyszeć nawet w Boracie. Pojawił się na Eurowizji w 2008 roku. A dzisiaj? Bregović nadal tworzy muzykę i robi to, co zawsze robił. Występuje wszędzie na świecie ze swoim ansamblem i nadal reinterpretuje swoją starą muzykę. I na koniec, co wy, drodzy widzowie, myślicie? Czy Bregović jest geniuszem, czy złodziejem? Napiszcie w komentarzach. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Ciao!